Jesteśmy w Europejskim Centrum Kultury w Palazzo Mora. Za chwilę wzbijemy się jeszcze wyżej na kolejne piętra, bo jak pamiętam, to tam z góry, z tych okienek na samym szczycie będziemy wyglądać. To jest naprawdę niesamowite miejsce i niesamowite miasto. Tu są zawsze różne ciekawe, bezpłatne wystawy, gdzie można zobaczyć rzeczy z najrozmaitszych zakątków świata. Tym razem trafiliśmy na coś, czego w ogóle bym się nie spodziewał. Jest tutaj pomieszanie z poplątaniem. To mamy nawet 2 irokezów. I do tego jeszcze rasta. Tak, to widać, jest bardzo poważny wpływ kultury białego człowieka i czarnego człowieka na kulturę Indian północnoamerykańskich. Zaskakujące. No cóż, może kiedyś dojedziemy do Stanów i zobaczymy to na żywo. Zaskakuje mnie to. Za każdym razem, jak jestem w Wenecji, znajduję coś absolutnie nowego, czego bym się w ogóle nie spodziewał. Sztuka nowoczesna jest o tyle interesująca, że każdy interpretuje ją sam. Sam musisz ocenić, czy Ci się to podoba, czy nie i co Twoim zdaniem to przedstawia, albo czego nie przedstawia. Jej zadaniem jest poruszyć odpowiednie struny w duszy, w umyśle, żebyśmy oderwali się od tego, co robimy na co dzień i pomyśleli o rzeczach, które nie wydają nam się takie zupełnie proste i oczywiste. Jest to sztuka, którą nauczyłem się cenić właśnie w Wenecji. Nigdy wcześniej kompletnie do mnie nie przemawiała. Dopiero tutaj, w tych pałacowych wnętrzach, tu właśnie w Europejskim Centrum Kultury, nauczyłem się dostrzegać wartość sztuki nowoczesnej. I wszystkim gorąco polecam, żebyście spróbowali sami zobaczyć to własnymi oczyma, najlepiej w Wenecji moim zdaniem, bo uważam, że to jest idealne miejsce, żeby móc ją tutaj smakować, ciesząc się jednocześnie jakością wnętrz, które mają spokojnie kilkaset lat, jak i ciesząc się sztuką, która ma czasem dopiero 3 miesiące, ale ma coś do powiedzenia, a tutaj jest to idealnie zebrane i wyważone. Taka jest moja opinia. Całkowite zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że spotkamy salę ekwadorską w Europejskim Centrum Kultury. Jak widać, nie tylko Europa. Mamy tutaj całe symboliczne przedstawienie, a w ogóle to przedstawienie kraju kakao Ekwadoru i w ogóle cała podłoga to nic innego jak właśnie kakao. Niesamowite. Akurat tam się wybieramy, już we wrześniu. To jest naprawdę tylko niewielka część tego, co w Europejskim Centrum Kultury można zobaczyć. Jesteśmy po prostu zachwyceni, jak zawsze. Gorąco polecam. Pewnie jak przyjedziecie, to wystawa będzie inna, bo zmienia się co kilka miesięcy. Wstęp za każdym razem za darmo i zawsze warto tu zajrzeć.
80-metrowy apartament w Wenecji z 2 sypialniami, długim korytarzem. Wspaniale pochylona podłoga, bardzo mi się podoba. Tak wygląda łazienka. Może niestety trochę paskować z racji lampek. Mamy taki długi przedpokój. Docieramy do kuchni. Kuchnia z jadalnią. Miejsca jest dużo. Wracamy, obejrzymy sobie drugą sypialnię. I druga sypialnia znajduje się dokładnie. Tu mamy jeszcze taki salon z pralką. I druga sypialnia. Tak jak powiedziałem, całość 80 metrów. Widok z wieży na placu Świętego Marka jest naprawdę imponujący. Warto tu wjechać i popatrzeć. Wjazd kosztuje
10 euro od osoby. No i niestety nieraz są długie kolejki, ale warto naprawdę poczekać, znaleźć moment, kiedy da się tu po prostu wbić, żeby to zobaczyć na własne oczy. Panorama Wenecji jest imponująca. Dzwony skończyły swoją melodię. Muszę przyznać, że tu na szczycie zrobiło to naprawdę piorunujące wrażenie. Huk jest po prostu niesamowity. Chyba jeszcze nigdy nie słyszałem czegoś takiego tak blisko. Tak w Wenecji wygląda targ warzywny. Po prostu na barce, zacumowanej w kanale. Wczoraj widzieliśmy to bez owoców i warzyw. Tak, wczoraj widzieliśmy się, czy to puste pływa, skrzynki, czy nie, wyglądały jak, wieczorem. jak jakiś taki składzik odpadów. A dzisiaj rano wszystko cokolwiek sobie wymarzycie. Fantastyczne. Ujęcie 1:1 bez żadnego cięcia. Nie wiem, co to za klasa okrętu. Na moje proste oko wygląda mi to na włoski niszczyciel. Jest naprawdę potężny. Maszyny pracują, chłodzenie działa. We Włoszech niby zniesiono obowiązek noszenia maseczek, ale widzę, że kadeci na pokładzie w dalszym ciągu w maseczkach. Nazwa okrętu dość długa. Udało się nam wbić na wieżę, która jest naprzeciwko placu Świętego Marka. To jest wieża na wyspie chyba San Giorgio. Co ciekawe, też jest winda. Nie trzeba się męczyć z wchodzeniem po schodach, chociaż niewątpliwie byłoby to interesujące. Panorama Wenecji stąd jest imponująca. Pierwszy raz udało nam się na tą wysepkę dopłynąć. Nigdy wcześniej tu nie byliśmy, tak się jakoś złożyło. Ale jest ładnie, naprawdę ładnie. Pałac Dożów częściowo w rusztowaniach, coś remontują. Stąd widzę, że kolejka na placu Świętego Marka do wieży jest całkiem imponująca. Ostatnio nam się udało wbić na wieżę, było praktycznie pusto. Wieczorem, o dziwo, nigdy wcześniej nam się tak nie udało. Tu jest widać jeszcze cały kanał żeglowny, w którym przepływają te największe statki w Wenecji. Na całe szczęście w tej chwili ich nie ma, nie widzieliśmy ani jednego.
Europejskie Centrum Kultury, które bardzo lubię odwiedzać, jak jestem w Wenecji, zrobiło wystawę plenerową w miejscu, którego w ogóle bym się jej nie spodziewał. Muszę przyznać, że to, co widzę, jest zaskakujące, bo przypomina wstępnie wyrenderowane postaci z różnych filmów i tak dalej. I przedstawione w takiej właśnie prawdziwie przestrzennej postaci. Zresztą nie wiem, jakbym to opisać słowami. No, delektuję się widokiem, trudno mi to w słowa ubrać. Bardzo ciekawe jest przedstawienie tego goryla tutaj, ażurowe. To jest wykonane chyba z metalu, tak. Artysta, który to stworzył, to Richard Orliński z Francji, ale polsko brzmiące nazwisko. Wszystkie zresztą chyba te dzieła są pana Richarda Orlińskiego. Tu mamy Wild Kong, czyli też goryl, tyle że w innej formie przedstawiony. Koń Ferrari. Właściwie to nawet nie tyle Ferrari, co po prostu słynny koń, który tutejsze huty szkła mu rano wykonują taśmowo. Wczoraj też zresztą byliśmy zobaczyć, jak się robi konia ze szkła, dzbanek ze szkła i inne ozdobne rzeczy z hut Murano. Sztuka nowoczesna ma to do siebie, że nie trzeba jej rozumieć, żeby się nią delektować. Zawsze mi się podobają rozmaite pomysły twórców, którzy w naprawdę nieoczywisty sposób łączą rozmaite materiały, przestrzenne dzieła, instalacje. Mnie osobiście urzeka. Sylwia jednak nadal ma problem, nie jest w stanie się oderwać od fotografowania kolejnych drzwi. Ma absolutnego fioła na punkcie robienia zdjęć drzwiom. W samej Wenecji, podejrzewam, są setki tysięcy drzwi, które można by sfotografować, a jej kolekcja jest dosyć imponująca. Chodź, idziemy do Romana nauczyć się robić nowe rzeczy. Jak wyjdzie. Powinno nam się tędy udać, a jak nie, to będziemy musieli zawrócić. Oj, chyba Tam tak. chyba, wiesz co, nie, to jest ten park, co się przechodziło na tą drugą stronę. A tam potem był mostek, żeby wrócić. Nie pamiętam. A, dobrze, ale jest mostek. dojdziemy. Mamy szansę. Damy radę dojść. Abstrakcyjnie ten okręt wygląda, Pasuje do Wenecji jak pięść do nosa. to raz, a dwa przy tej dziełach sztuki, które tam są w parku wyeksponowane, nagle wyskakuje Machina wojenna. Machina wojenna. Na kilku zdjęciach to tak tak. abstrakcyjnie się zaprezentowało mocno, ale na miarę naszych czasów niestety. No tak przyznać trzeba, że okręt wojenny wygląda imponująco, ale pamiętać trzeba, że jest to maszyna, która służy do mordowania. Mimo wszystkich wzniosłych zapewnień oczywiście o obronie granic, państwa, ojczyzny i tak dalej, nadal jest to maszyna do zabijania. No to takie symboliczne wtargnięcie w to słoneczne... Broni w przestrzeń sztuki. No, w przestrzeni codziennego życia, nie tylko w przestrzeni sztuki. Wyjeżdżamy, uciekamy od rzeczywistości, łapiemy słońce i... Uciekamy od wojny. Tak, a tu, jak widać, nie da się uciec od wojny. Totalnie nieturystyczny fragment Wenecji. Turystów jest tu bardzo mało, przynajmniej w tej części oczywiście. To jest bardziej taka przemysłowa część, gdzie ludzie po prostu prowadzą rozmaite biznesy związane z funkcjonowaniem w tym mieście. Tak to może wyglądać. Spotkaliśmy bardzo interesującego pana, który wychował się w Polsce. Nawet całkiem nieźle jeszcze mówił po polsku. Porozmawialiśmy trochę. Powiedział, że Polacy są najfajniejsi, jeśli chodzi o pomaganie Ukraińcom.
i że w ogóle jesteśmy najfajniejszą nacją, która przybywa do Wenecji, że najbardziej lubi z nami, Polakami, spędzać czas, jeśli może, bo niestety ciężko pracuje, żeby utrzymać siebie i troje dzieci. A teraz podelektujcie się jeszcze ciszą i spokojem, pustą uliczką, bez tłumów. Tutaj ludzie po prostu zwyczajnie żyją. Zwykli obywatele Wenecji, których podobno jest około 60 000 już tylko. Miasto powoli, no można powiedzieć, że umiera. Właściwie to lepsze słowo jest wymiera, bo młodzież tutaj nie ma zbyt wielu perspektyw pracy. Tutaj możesz być albo pracować na rzecz miasta, jego utrzymania, czyli zwykły, nie wiem, hydraulik, elektryk, gondolier i tak dalej, lub w ogóle na rzecz wyłącznie turystów, czyli kwestie związane z karmieniem, podawaniem tego jedzenia, wynajmowaniem pomieszczeń, apartamentów itd. itp. No my wynajęliśmy apartament w tej właśnie części Wenecji, takiej mniej turystycznej, ale to ona jest mniej turystyczna może o 50%. Tutaj i tak jest dużo turystów. Zresztą my też jesteśmy turystami. Przecież nie będziemy udawać, że jesteśmy Wenecjanami. Tak wygląda poranek leniwy w Wenecji. Jest wtorek, godzina 10. Turyści jeszcze śpią po wczorajszych baletach. Zresztą to jeszcze nie są wakacje, więc też nie ma zbyt wielu ludzi w tygodniu. Tłumy są tylko w weekendy. W niedzielę Wenecja przeżyła tradycyjne oblężenie. Dzisiaj jest zdecydowanie luźniej, wczoraj też było spokojnie. Niestety my się dzisiaj stąd zwijamy. Wycieczka była policzona na 4 dni. 4. dzień jest dziś, pora wracać do kraju. Trudno, nie można mieć wszystkiego, także 5. wizyta w Wenecji w sumie przechodzi do przeszłości. Tak wygląda dostawa towarów w Wenecji. Inaczej się tego nie da zrealizować. Nie ma jak dojechać ciężarówką, więc musi być łódź. Muszą być wózki, którymi to potem jest rozwożone do poszczególnych sklepów, barów, knajpek itd. Taksówka pomiędzy śmieciarką a busem, że tak powiem. Kolejny transport. Rano rozwijają, wieczorem zwijają wszechobecne weneckie stragany z mydłem i powidłem wszelakim. Niestety w dużej części to chińszczyzna i to taka słabej jakości. Nie sądzę, żeby tutaj jakaś poważna część tych produktów była robiona w Wenecji bezpośrednio.